Zobacz, tu jest jeszcze bardziej dziwne zjawisko, takie kręcone kubki z piachu. Nie wiem, czy to z jakichś zwierząt jest? Tu jeszcze to nie jest takie widoczne jak tam dalej. O, trochę ludzi się schodzi na zachód. Chcieliśmy wczoraj przyjechać na zachód słońca, ale się nie wyrobiliśmy. Od rana do zachodu się nie wyrobiliśmy. Moje dziecko zdawało egzamin o 22, co prawda, czasu naszego, a polskiego o 17, więc o 17 to nie byłoby jeszcze tak źle, no ale o 22 i to z matematyki. No ale zdał na 5. Muszę się pochwalić. A dzisiaj mam jeden dzień wolny, że tak powiem, bo jutro znowu egzamin z polskiego. Znaczy, no nie ja zdaję, ale moje dziecko, ale ja się czuję tak, jak ja bym zdawała. Ale dzisiaj udało nam się dotrzeć na zachód. Chyba się załapiemy na ten zachód słońca. Ostatnio jak tutaj byliśmy tak o zachodzie słońca, to była pełna plaża ludzi, a dzisiaj na palcach można byłoby policzyć jednej ręki. Ja mam teraz taki etap w życiu, że nie chce mi się ruszać nigdzie. Nie chce mi się nigdzie jeździć, nie chce mi się nigdzie przenosić, a już najbardziej nie chce mi się nigdzie przeprowadzać, bo już mam dosyć takiego życia z walizami i w kółko szukania czegoś do mieszkania fajnego i tak dalej. Znaleźliśmy fajny apartament, fajne mieszkanie w fajnym resorcie za nieduże pieniądze, więc chyba zostaniemy tutaj do końca. Bali nam chodzi po głowie i zobaczymy, gdzie się przemieścić. Aczkolwiek powiem szczerze, że nie wiem, czy Tajlandia by nas jeszcze czymś zaskoczyła. Morze Kolipek podobno jest ładniej, podobnie jak na Malediwach, ale na Malediwach byliśmy kilka razy, więc nie wiem, czy Kolipę okaże się wyspą fajniejszą niż Malediwy same w sobie. Wątpię, bo oglądamy różne filmiki, porównujemy z filmami, które nakręciliśmy będąc na Malediwach i to jest chyba raczej namiastka. Ja oczywiście Tajlandię bardzo polubiłam, pokochałam i bardzo dobrze się tutaj czuję i fajnie mi się tutaj żyje. I wiele rzeczy mi nie przeszkadza, typu na przykład te wiszące kable na chodnikach, gdzie jak przyjechałam tutaj, to bałam się, że jakiś kabel spadnie i porazi mnie prądem, czy te pralki stojące na chodnikach. To jest taki tajski klimat i teraz nie zwracam na to uwagi, aczkolwiek gdyby tego nie było, to nie byłoby Tajlandia taka tajska i taka urocza. Tajlandię oczywiście kocham, natomiast nie wiem, czy jest jeszcze jakieś piękniejsze miejsce od Malediwów na ziemi. Pewnie są jakieś ładne, ale czy aż tak ekskluzywne i luksusowe? Wątpię. Wszystkich nie sprawdziłam, także no nie wiem. Ale Malediwy w tych miejscach, na tych wyspach, na których my byliśmy, to naprawdę biją wszystko. To jest taki luksus na najwyższym poziomie, taki top, takie 10 na 10. W Tajlandii owszem jest pięknie, jest ładnie i czasami są dni takie, jak wyjdę na plażę, że wydaje mi się, że kurczę, no prawie jak na Malediwach. Fajny piasek, taki żółty, słońce super, kolor wody taki błękitny, taki turkusowy, prawie jak na Malediwach. Ale to jest zawsze to prawie jak na Malediwach, bo tu nie jest tak ciągle, tu nie jest tak cały czas. Natomiast na Malediwach, nawet jak jest pochmurno, to ocean ma kolor turkusowy. Są piękne plaże, one są przede wszystkim wygrabione, tam nie ma nawet jednego kamyczka na plaży. Wygrabione są kawałki raf koralowych i muszelek z brzegu oceanu, żeby sobie gość, który tam akurat przyjechał, nie zranił stopy albo żeby czasem nie było mu niewygodnie stąpać po piasku, czego mi tutaj właśnie brakuje. Aczkolwiek no, jest tutaj bardziej dziko i naturalnie przez te kamienie, przez te muszelki na plaży, przez te kawałki raf koralowych. Jest pięknie, ja naprawdę nie narzekam i na pewno będziemy tutaj wracać nieraz. Chociaż tak z ciekawości przyjechaliśmy się kiedyś z mężem obejrzeć te najdroższe hotele w Tajlandii. I bardzo mi się podobało w hotelu Banyan. Super hotel, bardzo fajny hotel, super obsługa. Zobaczyłam pokój i lobby, no super, po prostu super, ale kosztował $800 za dobę. I powiem szczerze, że gdybym miała wydać tyle pieniędzy, to nie wydałabym tych pieniędzy na Tajlandię. Za $800
płaciliśmy za dobę na Malediwach w super hotelu, gdzie mieliśmy domek na wodzie, super obsługę, super jedzenie, no naprawdę, no wszystko super i nie było się do czego doczepić. Także nie wiem, czy bym zamieniła Malediwy na taki ekskluzywny hotel w Tajlandii. Pewnie tam było fajnie i goście, którzy tutaj przyjeżdżają do Tajlandii, do Banyan czy do Four Seasons, pewnie są zadowoleni i jest im tutaj dobrze. Natomiast no, tak nie do końca byłabym przekonana, ja osobiście, czy chciałabym tutaj wydać te pieniądze. Nie, chyba, nie chyba, na 100% pojechałabym, poleciała na Malediwy kolejny raz. No na przykład przyjechaliśmy tutaj w styczniu i przez cały miesiąc w lutym padał deszcz, cały miesiąc. Na Malediwach owszem też się zdarzają jakieś takie dni deszczowe, ale to jest 1 dzień, 2 dni, więc łatwiej jest trafić przyjeżdżając na krótko, na dobrą pogodę na Malediwach niż w Tajlandii. Bo gdybym tak przyjechała na tydzień czy 2 do Tajlandii w lutym, no to wyjechałabym wściekła, że wydałam kupę kasy w jakimś drogim hotelu, a nie trafiłam na pogodę, bo naprawdę codziennie lało całą dobę tak naprawdę. Tajlandię owszem polecam i w Tajlandii się bardzo dobrze mi mieszka. Natomiast o Tajlandii nigdy nie myślałam jako o wczasach takich luksusowych. Przyjechaliśmy tutaj z myślą, żeby posiedzieć dłużej, pomieszkać dłużej, ale budżetowo. I wydaje mi się, że to jest taki dobry kraj do życia na dłużej, na taki dłuższy pobyt. Naprawdę da się tutaj za cenę tygodnia na Malediwach w super hotelu, to tutaj możemy żyć cały rok, tak niemalże. No myślę, że teraz te Malediwy są droższe, one były trochę tańsze. Jeździliśmy też przed i ta cena była naprawdę zachęcająca i znaczna była różnica. Ten domek na wodzie, który wynajmowaliśmy niedawno, w zeszłym roku na Malediwach, przed tą całą sytuacją kosztował $2000, więc to była naprawdę oferta zachęcająca i to była bardzo duża różnica. Zachęcam do podróżowania właśnie w takich czasach, a nie innych. Znaczy w innych też, ale akurat w takich się bardziej opłaca. A tak, można się zatrzymać jeszcze w Dubaju, mąż mówi, że w Dubaju można się jeszcze zatrzymać. Owszem, to też jest taki specyficzny kraj, bo tam ludzie mają bardzo dużo prywatności, co mi się akurat bardzo podoba. Wiem, że są takie opinie o Dubaju, że ludzie tam nie są w stosunku do siebie aż tak przyjaźni jak tutaj w Tajlandii. I wiele osób woli Tajlandię, bo tutaj ma pełno znajomych, takich znikąd, nie wiem, po prostu wyjdą gdzieś do knajpy wieczorem i zawsze kogoś poznają. Natomiast no, w Dubaju tego nie ma. To samo jest na Malediwach. Na Malediwach tak naprawdę, jak pokazywaliśmy filmy rodzinie, to oni byli przerażeni. To jak to? To wy byliście tam sami? Tam nikogo nie ma. Bo faktycznie tam nikogo nie było. To znaczy było dużo osób, ale tych osób nie widać. Te rodziny się nie widzą i widują się tylko tak naprawdę w restauracji, na kolacji czy na obiedzie. Natomiast w ciągu dnia każdy ma swój kawałek plaży, prywatny basen, no i jest super. Lubię przyjeżdżać do tej restauracji w Naton,
bo ma piękny widok na zachód słońca, który dzisiaj akurat jest kiepski, ale myślę, że nie ma czego żałować, że nie przyjechaliśmy tutaj wczoraj, bo wczoraj się w końcu rozpadało i była burza wieczorem, więc i tak byśmy nic nie zobaczyli. No dzisiaj też tak słabo. Ale lubię tą restaurację, bo mimo wszystko jest tutaj bardzo przyjemnie. Ostatnio tutaj byliśmy, jak mój syn, zapomnieliśmy, że mój syn ma lekcję zdalną z angielskiego chyba, więc przypomniało nam się w drodze i tą lekcję z tableta, dobrze, że akurat ja miałam swój przy sobie, odbywał tutaj właśnie w tej restauracji. Panie go tam usadowiły w klimatyzowanym miejscu, więc miał fajnie. Taka atrakcja. I lekcja się odbywała z pięknym widokiem. Bardzo fajnie. Close the window and your eye. Więc reasumując dzisiejsze moje refleksje na temat podróżowania po Tajlandii i w ogóle podróżowania po świecie, najlepiej pojechać w ciemno do jakiegoś kraju, wynająć samochód i na miejscu poszukać sobie jakiegoś fajnego hotelu, który w rzeczywistości okazuje się nie tak drogi, jak oferuje Booking czy inne portale. Natomiast no, na Malediwy tak faktycznie nie da się zrobić tak, że jedzie się w ciemno, bierze się taksówkę, bo tam są prywatne wyspy, tam jest jeden hotel na jednej wyspie, więc no, tu już trzeba się trochę pointeresować, poczytać trochę w internecie, poszukać, poczytać opinie i zarezerwować sobie ten hotel wcześniej. No w Sonewie tak, w Sonewie nie trzeba się niczym przejmować. Natomiast, no, ale ja mogę polecić ten hotel, w którym byliśmy ostatnio. To był taki hotel w stylu, to był w ogóle norweski hotel, czy szwedzki, nie pamiętam już. W każdym bądź razie menadżerem był chyba Szwed albo Norweg, w każdym bądź razie jakiś taki skandynawski. Szwed chyba, tak. Bardzo fajny hotel, naprawdę nie było się do czego doczepić. Hotel na wysokim poziomie, za dobrą cenę. Wtedy za dobrą cenę. Powiem szczerze, że nie wiem, ile on teraz kosztuje, nie sprawdzałam. No bo jesteśmy w Tajlandii, więc na razie nie planujemy przemieścić się na Malediwy, raczej nam chodzi Bali po głowie. Ale zobaczymy, tak jak już wcześniej mówiłam, jak to się tam w życiu poukłada, bo można sobie coś tam zaplanować, a w ostatniej chwili zmienić. Więc nie wiem, gdzie się znajdziemy, jak nam się skończy wiza. Ale urwał mi się wątek. Co chciałam powiedzieć, że do tego hotelu lecieliśmy samolotem. Samolot nas wysadził na środku oceanu, na tratwie i na tej tratwie czekaliśmy, aż podpłynie po nas łódka, więc było to przerażające, aczkolwiek fajne przeżycie. Chociaż ja się bałam, że nas tutaj po prostu zostawią i zapomną i nikt po nas nie przyjedzie i zginiemy na tym środku oceanu spokojnego, indyjskiego. Spokojny jest tutaj, tam był indyjski. Ale bez obaw, łódka po nas przypłynęła i znaleźliśmy się w hotelu na miejscu. Tak naprawdę na Malediwach do jakiego hotelu byście nie pojechali, czy jest on, nie wiem, lepszy czy gorszy, to on jest naprawdę super. On jest naprawdę na poziomie, tam nie ma złych hoteli, tam są wszystkie dobre. Jeżeli już się decydujemy na taką długą podróż i na taką drogą podróż, no bo nie ukrywajmy, na Malediwy tanie nie są, więc polecam prywatne wyspy. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest na tej wyspie takiej tej lokalnej, ale nie wiem. Dużo osób tam jeździ i sobie chwali, ale no nie, ja jednak polecam te wyspy prywatne. Jaki hotel byście nie wzięli, tańszy, droższy, na pewno będziecie zadowoleni. Oczywiście polecam Tajlandię, żeby nie było, bo jestem tutaj pół roku i tak jak podkreślam i już wcześniej mówiłam, no jesteśmy tutaj bardzo zadowoleni i żyje nam się tutaj bardzo dobrze i no gdyby nie to, że nam się kończy wiza i właściwie
trochę się już nam znudziło w jednym miejscu, więc w jednym miejscu, w jednym kraju, a nie chce nam się podróżować po Tajlandii, bo tak jak mówię, nie sądzę, żeby nas Tajlandia zaskoczyła czymś nowym, czymś innym, co mamy do tej pory, a naprawdę mamy fajne warunki, więc nie chce nam się już podróżować, z walizkami przemieszczać. Moje dziecko akurat potrzebuje teraz spokoju, odpowiedniego miejsca i dobrego internetu, bo kończy rok szkolny i zdaje egzaminy całoroczne, więc no nie zafunduję mu jakiejś przeprowadzki w tym okresie, bo byłoby to po prostu no nieodpowiedzialne ze strony rodziców po prostu. Ale nie pamiętam, o czym ja mówiłam wcześniej. Jeżeli ktoś szuka spokoju, bezpieczeństwa, taniego kraju do życia, bo w tej chwili jest to kraj do życia tańszy niż Polska, z pewnością, to tak, to Tajlandia jak najbardziej. I to jest fajne, że tutaj można sobie pozwolić na mieszkanie w takim dłuższym okresie, powiedzmy, no nie wiem, pół roku, rok, zależy jaką sobie wizę załatwicie, więc jak najbardziej Tajlandię polecam. Ja się w Tajlandii zakochałam. Zauroczyła mnie Tajlandia od samego początku. Jest mi tutaj dobrze i tak naprawdę to nie chce mi się stąd wyjeżdżać. Zostaw like and sub and subscribe this channel.